A wreszcie rzekł człowiek: uczyńmy komputer na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje nad algorytmami, nad obliczeniami i nad danymi, których z czasem będziemy produkować coraz więcej. Coraz więcej, śmieje się z politowaniem natura. Puknij się człowieku w głowę i zerknij lepiej na swój nośnik informacji genetycznej. Wiesz, co to znaczy upchać 3 miliardy par zasad, czyli około 2 metry DNA w jądro komórkowe? Setki lat temu mówiłam na to big data, zanim to było modne. Mniej więcej w taki oto sposób mogłaby wyglądać rozmowa człowieka z naturą, który czerpiąc z niej ciągłą inspirację, postanowił pewnego dnia, co tak naprawdę zajęło kilka dobrych lat, przeczytać cały ludzki genom i udostępnić w internecie. No okej, ale jak można czytać takie sekwencje DNA? Z biegiem lat człowiek jako osoba inteligentna wymyślił szereg różnych sposobów. Najpierw powstały metody pierwsze, historyczne. Tylko jaki był z nimi problem? Proszę Państwa, jak nie wiadomo o co chodzi, to jak zwykle chodzi o pieniądze, a czas to pieniądz, dlatego człowiek wymyślił metody szybsze, które, no tak, pozwoliły skrócić czas sekwencjonowania, ale jednocześnie wymagały podzielenia sekwencji na krótsze odcinki. Więc człowiek dalej tak kombinował, aż wreszcie wymyślił nanopory. I mówi: nie dziel głupcze tych sekwencji. Weź ty je lepiej kopnij, przykładając napięcie elektryczne. Tak je przestraszysz, że one same przejdą przez ten wąski tunel nazywany nanoporem. A ty za pomocą detektora będziesz tylko mierzył wahania potencjału elektrycznego. Jak już to będziesz miał, to sobie to zamienisz na sekwencję DNA. I wtedy przychodzę ja, cały na biało. No prawie. Z pomysłem utworzenia dodatkowego narzędzia opartego o głębokie uczenie. Mówię: daj mi szybko, co przeczytałeś, a ja spróbuję znaleźć to, co cię interesuje. Być może jest to sekwencja, która, jeżeli jest obecna, mówi o twojej rzadkiej chorobie. Być może jest to gen, który powie mi, jak bardzo napromieniowany jesteś. W mojej pracy badawczej chcę pokazać i udowodnić, że taka szybka identyfikacja sekwencji jest potrzebna i z powodzeniem może zastąpić obecne stosowane metody. Mam nadzieję, że kiedy już wykonam całość prac i zrobię ten mały dla mnie, dla doktoranta krok, pokażę i udowodnię, jak duży to krok dla nauki i całej ludzkości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.